Twoje imię? Nikita. Kornienko Nikita? Nikita Jurjewicz. Data urodzenia? 27 października 1996 roku. Kornienko Nikita. Miejsce urodzenia? Obwód Doniecki, osada miejska Nowy Jork. Nowy Jork. Tak, Aplikowałeś na wymianę? tak. Jaki jest werdykt? 5 lat. Jak długo spędziłeś w więzieniu? Za 4 dni minie dokładnie rok. Za 4 dni minie dokładnie rok. Zostały tylko 4 lata? Tak. Czy możliwe jest wcześniejsze zwolnienie z więzienia? Jak powiedzieli nam prawnicy, prokuratorzy i prawnicy, nasze artykuły nie przewidują wcześniejszego zwolnienia z więzienia. Dlaczego chcesz zostać sprzedany? Jak mam ci powiedzieć? Moja mama jest teraz w Doniecku. Czy zgadzasz się na publikację naszego filmu? Zgadzam się. Powinniśmy porozmawiać. Tak, Czy mogę to nagrać i opublikować na YouTube? tak. Jak długo mieszkasz w Doniecku? Czy ty i twoja matka jesteście mieszkańcami Doniecka? Nie, do 2022 roku, przed wybuchem wojny, mieszkaliśmy w osadzie typu miejskiego Nowogródzkoje. Nowa nazwa to osada typu miejskiego Nowy Jork. Ale nie jest okupowany. W chwili obecnej ta osada o charakterze miejskim została już zniszczona. Rozumiem, że jest wojna. Mama już tam jest. Chcę być bliżej niej. Chcę być w Doniecku. Gdzie jest twoja matka? Mama jest w Doniecku. Jak się tam dostała? Z terytorium kontrolowanego przez Ukrainę. Czy były jakieś przeszkody? Tak. Czy przeszła kontrolę wejścia? Myślę, że to prawda. Jeśli tam jest, oznacza to, że pozwolono jej wejść. Na jakiej podstawie nie wiem, ale wiem tylko, że wyszła z domu. Masz jej numer telefonu? Mam jej ukraiński numer telefonu. Numer, pod który należy zadzwonić. Nie można dzwonić z języka ukraińskiego. Zadzwoniłeś do niej? Nie, Nie zadzwoniła do ciebie? nie, I nie kontaktujesz się z nią? nie. Czy jest ktoś, kto mógłby zdobyć jej numer? Możemy po prostu do niej zadzwonić. Wiem, że jej WhatsApp jest na ukraińskim numerze. Tak, WhatsApp działa. Więc podaj mi ten numer. Przyszli 24 sierpnia i zapytali, czy zgadzasz się na wymianę. Jeśli się zgadzasz, napisz oświadczenie. Ja napisałem oświadczenie. Potem w lutym zostałem skazany, wyrok już zapadł. Czy to wygląda jak jej awatar? Tak, powiedzieli, że jeśli masz przeszłość kryminalną, zmienią cię. Rozumiem. Jestem tu od kwietnia, w kolonii numer 80. Dlatego napisałam już do Rzecznika Praw Człowieka Rady Najwyższej Ukrainy, że tu jestem i że wyrażam dobrowolną zgodę na wymianę. I otrzymałem oficjalną odpowiedź, że mój wniosek został rozpatrzony i przesłany do Komendy Koordynacyjnej do Spraw Jeńców Wojennych i jakiegoś innego wspólnego ośrodka. Nie, wszystko jest jasne. Wiadomość została dostarczona, ale nie została przeczytana. Czekamy na odpowiedź. Za co zostałeś skazany? Zgodnie z artykułem 114 mówimy o przekazywaniu informacji, które nie są własnością publiczną. Przekazałeś to dalej? Tak. Aby uniknąć odczytania wyroku sądu, opowiedz nam o samym przestępstwie. Co i jak się stało? Nie znam tego człowieka, owszem, ale przekazałem mu informacje o punkcie kontrolnym. Oczywiście wszyscy wiedzieli o punkcie kontrolnym, ale podałem mu współrzędne, o które po prostu poprosił. Na Ukrainie nie ma ofiar i dzięki Bogu. Ale przekazałem współrzędne Rosjanom. Współrzędne ukraińskich jednostek wojskowych lub lokalizacji? Tylko lokalizację wdrożenia. Nie mamy jednostki wojskowej. Gdzie zaparkowało dużo pojazdów wojskowych? Cóż, gdzie stali? Nie wiem dokładnie, ile. Czy zdawałeś sobie sprawę, że wiele osób może umrzeć? Tak wiedziałem. I Nie wiem, dlaczego tak się stało. Ale kiedy mnie aresztowano, oczywiście zdałem sobie sprawę, że to było niewłaściwe. A mimo to okazuje się, że nadal nadawałem, to było w maju, tak, w maju. A potem już nic nie przekazałem. Oznacza to, że zostałem aresztowany w lipcu, ale od maja do lipca niczego nie przekazałem. Zdałem sobie sprawę, że w wyniku moich działań może nastąpić trafienie pociskiem artyleryjskim i ofiara. To znaczy, nie wiem. więc nadawałeś przez jakiś czas, a potem przestałeś? Cóż, jeśli odniesiesz się do wyroku sądu, to mój wyrok mówi tylko o jednym dniu. Wyrok sądu mówi, Ale w rzeczywistości? może 3-4 dni, nie więcej. Rozumiem.
Mam tylko jeden dzień zapisany w wyroku sądu. Był 29 maja. 29? Myślę, że tak. W zasadzie to wystarczy, ma to sens. Nie jeden dzień, nie 2, nie 10. Istota sprawy. Istota programu jest stała i to jest najważniejsze. Mówisz, że nie wiesz, co cię motywowało. To, że popełniłeś błąd, nie jest powodem. Jaka była twoja motywacja? Nie wiem. Zapytam cię bezpośrednio. Czy sympatyzowałeś z Rosją? Szczerze mówiąc, tak. Jaki jest cel tego filmu? Jakie są, powiedzmy, plany wobec więźniów politycznych na przyszłość? Co z nimi zrobią? Od razu powiedziałem, że uzupełniamy fundusz wymiany jeńców wojennych. Tak. Cóż, osobiście uważam, że to normalne, że przekazujemy ludzi takich jak ty, którzy sympatyzują z Rosją. Nie mówisz mi wszystkiego. Jeśli Rozumiem, więc powiedziałem szczerze, że tak, współczuję. Nie zaprzeczę. To prawda. tak to jest. I myślę, że to normalne, że oddamy Rosji ludzi takich jak ty. I zwrócimy tych, których Rosja zabrała siłą i ukradła Ukrainie. Myślę, że sam rozumiesz, że są ludzie, którym udało się wyprowadzić na własną rękę. Ci ludzie, którzy przenieśli się z własnej woli i chcą tam mieszkać. Tak, są tacy ludzie. Ale są też tacy, których w jakiś sposób ewakuowano. Są i tacy, których, jak się okazało, zabrano siłą. I dzieci. Są tacy, którzy odeszli sami. Tak, są jakieś. Ci, którzy odeszli dobrowolnie. Z poważaniem. Chcesz pojechać do Rosji? Kto cię powstrzymuje przez cały ten czas? Ale Pozwól mi wyjaśnić sprawę. Mieszkasz w mieście takim jak Nowy Jork. Lub w Druszkowce, w Pokrowskim i tak dalej. Wszystkie te wydarzenia mają tu miejsce. Twoje mieszkanie kosztuje, prawda? tak, Po prostu sprzedaj mieszkanie. Sprzedaj całą swoją nieruchomość. Weź pieniądze, paszport i jedź do Rosji i tam zamieszkaj. jak mogłeś odejść? A co jeśli, powiedzmy, ktoś wyszedł, ale go nie wypuścili? Dlatego zapytałem o twoją matkę. Jakimś cudem udało jej się wyjechać w 2022 roku. Tak, mogła wyjść. Ale nie wiem jak. Wiem, że ona tam teraz jest. Wiem, że otrzymała już obywatelstwo. Ona tam jest już uważana za pochodzącą z Federacji Rosyjskiej. No cóż, jak mogę powiedzieć, że są obwody Doniecki, Ługański, Czersoński, Zaporowski nie są uznawane za część Federacji Rosyjskiej? Są uważane za terytorium Ukrainy, prawda? Były i będą uważane za terytorium Ukrainy z punktu widzenia Ukrainy i z punktu widzenia prawa międzynarodowego. I Donieck, i Ługańsk, i Krym. Ale z punktu widzenia Rosji rzekomo stali się jej częścią, choć niektórym udało się już rozdzielić. Cóż, na przykład Chersoń. Nie słyszałem tego nigdzie. Nie oszukam cię. Uznali obwód chersoński za rzekomo rosyjski. I miasto Chersoń. Słyszałem to. Potem zostali pokonani w Chersoniu i napisali, że to był gest dobrej woli i wyjechali. Choć wcześniej wszędzie wieszali plakaty, żeby na zawsze pozostać w Chersoniu. Pokazali to w telewizji i powiedzieli, że plakaty zostały zerwane po wkroczeniu Ukrainy. To prawda. Wiem, że to trochę na lewym brzegu. Tak, i część osób poszła tam dobrowolnie. Tak, gdzie jesteśmy? Mówię, że zamiast was możemy przyjąć tych, którzy nie poszli tam dobrowolnie. Wiem, że pojechali tam dobrowolnie. Niech idą dalej. Jak powiedzieli przedstawiciele prokuratury, kiedy byłem początkowo zatrzymany i z kim przebywałem w celi, powiedzieli, że przywieziono nas na wymianę, że cię odnaleziono, że tak powiem, wyśledzono, żeby cię zamienić na takich jak ty, których też tam siłą zabrano, jak na Ukrainę. Tak powiedziałem, że dobrowolnie wyrażam zgodę na to, żeby mnie dano i zabrano. Rozumiem, że wyrażasz zgodę dobrowolnie. I tam zabrali twoją dobrowolną zgodę. Czy nie jesteś tu bity, torturowany lub zastraszany? Powiedz mi, z jakiego powodu zostałeś przydzielony do tak zwanych jednostek haniebnych? Nie mam zielonego pojęcia o tym przestępczym świecie, nawet nie rozumiem, o czym mówisz. Jak jej wytłumaczyć, z którym synem rozmawiać? Powiedz, Nikita. Wielu synów. Jest też syn, mój starszy brat Seryłdża. Siergiej, przebywa na terytorium Ukrainy i w pełni ją wspiera. Wie, że tu jestem, ale nie komunikuje się ze mną, ponieważ jestem z takim artykułem.
W pełni popiera Ukrainę. Ile masz lat? Mam 26 lat, Ile on ma lat? a ma 32 lata. Получается 32. Czy to twój starszy brat? Drogi starszy bracie, W takim momencie chciałbym powiedzieć, słuchajcie swoich starszych braci. Nie dotyczy to wszystkiego, ale w tym przypadku tak. jestem Nikita Juryewicz Kirijenko, urodziłem się 27 października 1966 roku. Skazany na podstawie artykułu 114 za szpiegostwo na terytorium Ukrainy na rzecz Federacji Rosyjskiej. Chcę zostać wymieniony, chcę zostać zaakceptowany przez stronę rosyjską, bo mam tam już krewnych, którzy po prostu sympatyzują z Rosją. И как симпатизирует просто Россия. Proszę o pomoc w realizacji mojej wymiany. Моего обмена. Ostatnie pytanie jest dla mnie osobiście interesujące. A jeśli cię wymienią, dadzą ci broń, co jest najbardziej prawdopodobne, i każą ci walczyć. Co wtedy zrobisz? Nie wiem. Faktycznie, jako pierwszy powiedziałem o tym policji i służbie bezpieczeństwa Ukrainy. Zapytano mnie o to samo. Nie wiem, bo w ogóle służyłem, odbywałem służbę wojskową na Ukrainie. Ale ja mówię, mam w rękach broń, żebym kogoś zabił, nie wiem, żal mi kota, więc nie wiem. Мне кота обидеть жалко, потому что я не знаю, но Ja też, ale tutaj sytuacja jest inna. Tak, ale nie wiem, co się tam stanie. Może pójdę do więzienia. Mówię, że nie chcę chwytać za broń. я оружие в руки брать не хочу. И Zostaniesz tam osadzony w więzieniu. Powiedziałem, że może mnie tam wsadzą do więzienia. Nie wiem. Nie chcę chwycić za broń, nie chcę zabijać ludzi, to nie moja sprawa. Tam sytuacja jest zupełnie inna. Powiedziałbym, że jest gorzej. Nie wiem. A okres ten może być dłuższy. Kiedy pisałeś? W jakim miesiącu? Pierwszy raz był 24 sierpnia ubiegłego roku. 24 sierpnia ubiegłego roku, prawie rok temu, napisałeś wniosek o wymianę. I natychmiast dodaliśmy cię do listy. I znowu w kwietniu, kiedy tu przyjechałem. I w kwietniu. W kwietniu znowu tak. Minął prawie rok, a strona rosyjska nie odpowiedziała na twoją prośbę o wymianę. To, co robię, jest dla was ostatnią nadzieją. Последняя надежда для вас. Jest nadzieja, że w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy nadal zareagują i cię zabiorą. A jeśli nie, to w tym przypadku pokażemy, to twoi ludzie, którzy dla ciebie pracowali i pomogli, ale z jakiegoś powodu nie chcesz ich chronić. Что-то вы их вот не хотите защищать. Więc może problem nie polega na ochronie ludzi, o których cały czas mówiłeś, Donbasu i tak dalej, ale problem polega na chęci odebrania terytoriów. Конкретно в желании загробастать территорию. Rozumiesz mnie? Знаете о чем? Tak, Czy mówię to poprawnie? tak, Uczciwa myśl? tak. Nazywam się Władimir, jestem dziennikarzem, blogerem. Jak masz na imię? Mam na imię Andrew. W pełni. Moros Andrzej Rusłanowicz. Data urodzenia? 11 marca 97. Miasto? Miasto Białozerskoje, rejon krasnoarmejski, obwód doniecki. Czy ten obszar był zajęty? Nie, Nigdy nie byłeś zajęty? nie, Mieszkałeś tam? tak. Czy złożyłeś dokumenty do wymiany? Tak, moje dokumenty zostały przyjęte. Tak, z naszej strony twoje dokumenty zostały przekazane. Wiem, po obu stronach. Tylko, że jeszcze cię nie zabrali. Dlaczego? Nie wiem. Kiedy złożyłeś dokumenty? Prawnik powiedział mi, że prokurator przekazał pewne dokumenty. No cóż, to było w grudniu ubiegłego roku. Pod koniec 2022, prawie na początku przyszłego roku. Prawie minęło 6 miesięcy. Tak. Nic się jeszcze nie dzieje. No tak. Wygląda na to, że w ogóle nie dochodzi do wymiany cywilów. Problem. Czy przyszli, żeby cię chronić? Czy jesteś dla nich? Myślę, że tak. Dlaczego? Nie wiem. Przyszli i powiedzieli, że terytorium, w pewnym sensie, obwód doniecki, uważa się za... Nie mogli zdobyć terytoriów i nie chcą cię zabrać. Nie wiem, nie zajmują się cywilami, wymieniają personel wojskowy, I dlaczego? To samo. ale nie przyjmują cywilów. Jest to niezgodne z teorią ochrony. Może nie chcieli cię chronić, jeśli cię nie zabrali? Nie wiem, Może celem było terytorium. po co im terytorium. Nie wiem, jaki jest ich cel. Cóż, ponieważ Rosja ma tak ogromne terytorium, po co im Ukraina? Nawet nie wiem.
takim razie jaki jest sens inwazji? Myślę, że to bardziej kwestia geopolityczna. Wyjaśnić. NATO. NATO. Co następne? Dlatego myślę, że Rosja to zaczęła. Po CO? Aby przydzielić terytorium, utwórz strefę buforową. Czy to więc terytorium? Tak, strefa buforowa i ludność. Populacja? Ludność jest rosyjskojęzyczna. Czy to jest bufor? Nie, ludność rosyjskojęzyczna. Powiedzieli, że to byli jakby ich własny naród. A rosyjskojęzyczna ludność Kijowa też? Na wynos. Tak. Myślę, że tak. Muszą to odebrać. Wolałbym przeprowadzić referendum na całym terytorium. Lepsze referendum? Cóż, gdybym mógł to zrobić. Dlaczego nie zorganizować referendum w Rosji? O czym? Jeśli chodzi o oddział Tatarstanu, Tuwy, Buriacji. Nie wiem, nie byłem w Rosji i nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Powiedz nam, czy wyrażasz dobrowolną zgodę na nagranie i publikację filmu? Tak. Dlaczego zostałeś skazany? Zostałem skazany z artykułem 114, nieuprawnione przekazanie danych. Co i gdzie przeniosłeś? Poinformowałem o położeniu oddziałów sił zbrojnych Ukrainy mieszkańcom mojego i sąsiedniego miasta. W jakich miastach to jest? Dobropole. Dobropole? Tak. Też tam byłem. Ile informacji przekazałeś? 2 budynki w Dobropolu i 3 budynki w naszym mieście. Gdzie były budynki? W pobliżu. Jak długo? 6 lat. Dlaczego tak niewielu? W tym artykule założono, że będzie to 5 do 8 lat. Czy twoje działania doprowadziły do ostrzału? Albo ofiarom? Zupełnie nie. Najwyraźniej twoje działania nie doprowadziły do ostrzału, w przeciwnym razie byłby to inny artykuł. Myślę, że tak. Jak przeniosłeś dane? Korzystałem z Telegramu. Jak Rosjanie się z tobą kontaktowali? Sam napisałem do chatbota. Napisałeś tam, że chcesz przenieść dane? Pomoc. Pomoc. Dlaczego tak nienawidzicie Ukrainy? Nie podoba mi się polityka, która rozpoczęła się u nas w 1914 roku. Dokładniej? Kiedy prawy sektor zajął ratusze na całym terytorium, a w Doniecku i Ługańsku ludność cywilna po prostu wyszła na ulicę. Wyszli i kazano nam wyjść, w przeciwnym razie zostanie użyta siła. W ogóle tego nie rozumiałem. Dlaczego prawy sektor mógł tam zajmować regionalne ratusze, a tutaj ludności nie wolno było tego robić? Ponieważ ludność wyszła z rosyjskimi flagami. Więc ludzie wyszli z rosyjskimi flagami zarówno w Odessie, jak i Charkowie. To jest dokładnie to, co jest zabronione. Nie wiedzą, jak cokolwiek zrobić, a w starciach rannych zostało około 100 osób. A to jest film o pierwszych ofiarach w Donbasie, ten film. Czy wiesz, kim były pierwsze ofiary w Donbasie? Ukraińcy z ukraińskimi flagami na swojej ziemi. Zostali tam zabici, ale to nikogo nie oburzyło. W czym Poroszenko się myli? Gdzie jest jego błąd? Nie, widziałem nagranie jak stał na Majdanie. Jednak zdanie jest takie samo? Wyrażenie jest takie samo. Tak, właśnie słyszeliście część, ale tutaj jest cała replika. Co on mówi źle? Mówi, że wszystko to można osiągnąć jedynie środkami pokojowymi, jedynie w drodze negocjacji. Że o wyzwolonym mieście, moim zdaniem, mówi o Słowiańsku. Jeszcze wczoraj byli tam separatyści, dziś ludzie mają wszystko. Światło, woda, ciepło, można kupić chleb i wszystko jest w porządku. I dzieci pójdą do szkoły, a z drugiej strony ludzie będą siedzieć w piwnicach, bo nie umieją nic zrobić. Oczywiście mówi wiele ważnych rzeczy na scenie. Ale w istocie? Nie wiem. Mówi więc o pokojowej metodzie, ale co ostatecznie zrobił, rozumiem, że to jest terytorium Ukrainy. Każdy widzi to na swój sposób. Nie sądzę. W ogóle nie chciałem mieć Rosji ani Ukrainy. Daj wolność naszemu regionowi. Powinienem był to powiedzieć od razu.
W trakcie naszej rozmowy już po raz trzeci zmieniłeś swoje zasadnicze stanowisko. Na początku powiedział pan, że tam głosowali za autonomią, ale tam nie głosowali za autonomią, tylko za secesją. Potem powiedziałeś, że jesteś za Rosją. Teraz mówisz, że nie potrzebujemy ani Rosji, ani Ukrainy. Jak możesz tak żyć? Mówisz, Rosja, Ukraina. Ktoś atakuje. Są terroryści i są terroryści. Nie lubię wojny, rozumiesz? Chciałem mieszkać w domu. Jest okej. Nie potrzebuję Ukrainy i ukrainizacji, po prostu pozwólcie mi żyć i wychowywać moje dzieci. Tak żyłeś i handlowałeś owocami. Mogę powiedzieć ci coś innego. I żyją w strefach pierwszej linii, z jednej strony DPR, a z drugiej prawy sektor. I pojechaliśmy robić dach. Kiedy to było? 14 rok. To już minęło. Tak, był wtedy chaos. Było wiele problemów, ale żyliście dalej, sprzedawaliście swoje owoce. Żyłeś prawie normalnie. Tak, sytuacja ekonomiczna nie była zbyt dobra i nie było kiełbasy jak w ZSRR, ale było inaczej. Jednocześnie poziom życia w Rosji również nie jest zbyt dobry. Niektóre regiony, prawie 30% Rosji, nie są zgazowane, a ten kraj handluje gazem. W wielu regionach ludzie nie mają odpowiednich toalet. To także fakt. Życie tam też nie jest cudowne. A jednak żyjecie w tym kraju i twierdzicie, że nie potrzebujecie ani Ukrainy, ani Rosji. To jest twój trzeci punkt widzenia dzisiaj. Ale przenosicie lokalizację ukraińskiego sprzętu wojskowego do Rosji. Jak możesz wytłumaczyć swoje działania, jeśli nie potrzebujesz Rosji ani Ukrainy? Nie, biorąc pod uwagę to, co się teraz dzieje, nie potrzebuję takich krajów. Ani Ukraina, ani Rosja. Chowają się za miastami. Czy nie widziałeś ich wcześniej chowających się za miastami? Pokazałem wam film, to tylko część. Widziałem. W tamtym momencie wszystko już było takie. Czy uważasz, że teraz powinno być lepiej? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Chciałbym już zakończyć i wyjść, jeśli to możliwe. Z pewnością. Myślę, jak zakończyć, jak podsumować tę rozmowę, jeśli najpierw powiesz jedną rzecz, potem drugą, teraz trzecią. I w rezultacie, jeśli nie wiesz i chcesz zakończyć rozmowę, skontaktuj się ze stroną rosyjską i wyjaśnij, dlaczego mają cię zabrać. Przecież rozmawiamy w celu wymiany ciebie. Ponieważ jesteś osobą niezrozumiałą, nie rozumiesz, czym jest Ukraina, dlaczego jesteś Ukraińcem i co to znaczy, a mimo to chcesz jechać do Rosji. Wyjaśnij, dlaczego chcesz jechać do Rosji, dlaczego powinni cię zabrać. Nie mam tu nic do powiedzenia. Nie masz nic do powiedzenia. Chcę ci to jeszcze raz powiedzieć. Jeśli w ogóle przejdziesz na drugą stronę, od razu ci powiem, będziesz tego bardzo żałować. Nie wiem. Jeśli mnie tam zabiorą, myślę, że tak. Nie wiem, czy was zabiorą, bo wojska nie zabierają. Całkiem możliwe, że będę musiał tu odbyć cały wyrok. Jak wiele lat? 6. Zostało 5. Prawie tak. Rozumiem. Chodzi mi o to, że tutaj możesz odbyć karę i zostać zwolniony. W tym czasie pomyślcie i zrozumcie, czym jest Ukraina i dlaczego żyjąc w tym kraju, musicie żyć w tym kraju. Jeśli nie podoba ci się tutaj, możesz wyjechać. Druga opcja polega na tym, że możesz pracować nad poprawą sytuacji. Trzecia opcja. Jeśli interesujesz się życiem politycznym, musisz w jakiś sposób na nie wpływać, być aktywnym obywatelem. Jeśli coś ci się nie podoba, to powiedz, że ci się to nie podoba. Ale nie chcę słyszeć o ukrainizacji, o której wspomniałeś 10 razy w filmie. Kiedy jestem w Kijowie, nie czuję tej ukrainizacji. Umiem mówić po ukraińsku. Czy jest to dla ciebie problem? Nie zupełnie, ale rozumiem. Trudniejsze. Ale czy byłeś do tego zmuszony? Zasadniczo sporządzaj wyłącznie dokumenty urzędowe. Zawsze tak było. To nie zaczęło się 10 lat temu. Po prostu nie zauważyłeś, że dokumenty zawsze były wypełniane po ukraińsku. I nie sprawiło to nikomu żadnych problemów. Tutaj.
Nawet jeśli odsiedzicie tu całą kadencję i zrozumiecie, że to odrębny, niepodległy kraj i że absolutnie nie ma potrzeby zapraszać tu Rosji czy innego kraju, nie ma potrzeby podawania im współrzędnych sprzętu wojskowego. Какую-либо другую страну и точно им ничего не передавать. Никаких координат военной техники. I będziesz żyć dalej. Ну, второй вариант. Ale jeśli zostaniesz wymieniony, to jestem pewien, że zamiast ciebie przyjdzie Ukrainiec, któremu nie musisz tego wszystkiego tłumaczyć. Что объяснять, доказывать. Nie jest jasne, co wymyślisz przez pozostałe 5 lat. Przyjedziesz tam i jestem pewien, że w około 50% przypadków dadzą ci karabin maszynowy i powiedzą: idź na wojnę. A potem, jeśli jakimś cudem przeżyjesz, wrócisz do mnie na rozmowę tylko jako więzień. Попадете снова ко мне на интервью, только уже в качестве пленного. A powiem wam jeszcze więcej, może bez nogi i ręki, też było ich sporo. I zapytam jeszcze raz, no cóż, Rosja ci pomogła? Помогла тебе твоя Россия? Będziesz siedział ze spuszczoną głową i nie wiedział, co opowiedzieć. Не знаешь, что мне сказать. Bo mogłeś żyć normalnie, ale wybrałeś tę drogę dla siebie, nie mając nawet 10% zrozumienia, co robisz i dlaczego, przekazując te informacje stronie rosyjskiej. Что вы делаете и зачем, когда передаете эту информацию на российскую сторону? I zrobiłeś to całkowicie celowo, prawda? Tak. Ostatnie pytanie, czy powtórzyłbyś wszystko, co zrobiłeś? Nie wiem, co powiedzieć. To znaczy, czy po całej tej rozmowie nadal akceptujesz opcję powtórzenia całej tej ścieżki, ponownie przekazując informacje? Этот путь, то есть еще раз передавали бы информацию. Ledwie. Nazwa? Woroszyłow Aleksander Iwanowicz. Data urodzenia? 30 września 1970. Skąd jesteś? Miasto Nowodróżesk, obwód Ługański. Czy miasto nie było okupowane? Teraz pod okupacją. Wtedy tak nie było. Nie było wtedy żadnego zawodu? Jeszcze nie. Zrozumiany. Zabrano mnie wcześniej. Masz artykuł 111, część 2. Tak, 8 lat. 8 lat. Sam to podpisałem. Wyjaśnię, nagrywamy film, publikujemy go na YouTube, aby każdy mógł go obejrzeć i aby Federacja Rosyjska zabrała was na swoje miejsce. И забрала вас к себе. Czy przeszkadza ci to nagranie? Jestem za. Chcę tam pojechać. Rozumiem, okej. Matka tam czeka. Twoja matka? Tak. Niedawno przeszła udar i ledwo może tam żyć beze mnie. Czy twoja matka nadal tam była? Z pewnością. Ma 87 lat. Czy znalazła się pod okupacją? Tak, jasne. Czy chcesz zostać odesłany do domu? В Россию и вернули к себе на свое место жительства. Naprawdę chcę wrócić do domu. Rozumiem, a jeśli Ukraina odzyska to terytorium? А ВСУ отобьют эту территорию. Wyjeżdżam z matką. Wyjeżdżasz? Tak. Rozumiem. Nie możesz być na Ukrainie. Tak mi to wyjaśniono. Znajdę jakieś miejsce. Masz małą walizkę, opowiedz nam o niej. Nie chciałbym o tym rozmawiać. To tylko 3 strony, opowiedz mi o tym. Napisali to, co chcieli napisać. Osobiście interesuje mnie to, co było. Przyszli, zabrali mnie. Powiedzieli, że jestem strzelcem. Zabrali mi telefon. Telefon o określonym numerze abonenckim, znajdujący się na terytorium Nowodróżska w obwodzie ługańskim, od 24 do 25 kwietnia wykonywał zadania od przedstawicieli Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. День исполнял задачи от представителей РФ, вооруженных сил. Tak właśnie jest napisane. Mówię ci, to nonsens. Każdy, kto to przeczytał i mnie zna, śmieje się. Jestem gwiazdą YouTube. Moja żona mówi, kto cię zna, pracował z tobą, oglądając ten film wszyscy się śmieją. Nie wiem, jak używać takiego telefonu, jak mógłbym cokolwiek transmitować. To nonsens. Nie mam pojęcia, jak to jest tam napisane, to po prostu zabawne. Przekazałeś dane dotyczące ukraińskich sił zbrojnych. Nie, online jest inaczej. Nie wiem. Jakbym robił to dla pieniędzy. Tak. Tak, powiedziano mi. Ci, którzy cię znają, śmieją się. To stek bzdur. Nie przesłałeś danych? W ogóle nie wychodziłem z domu, a oni powiedzieli mi, chodziłeś po mieście. Dali mi kartkę do przeczytania, taką czcionką. Powiedzieli, przeczytaj to, a za 20 minut wrócisz do domu do chorej mamy. Zapytałem, jesteś pewna? Tak. Wtedy dali mi papier z bardzo małym drukiem. Powiedziałem, pozwól mi to przeczytać. Nie potrzebujesz tego. Było tam napisane, że chcę, aby Rosja zajęła obwody Doniecki i Ługański.
Rzekomo poszedłem i sfilmowałem pozycję na moim telefonie i przekazałem informację. A potem zapytali, nie masz siostry w Rubiżnem. A Rubiżne było już w połowie zajęte. Rubiskne jest 2 kilometry ode mnie. Głupia ja, powiedziałam, tak, mam tam siostrę. Potem podarli kartkę z tekstem, wydrukowali nową i pozwolili mi ją przeczytać przed kamerą. Jakbym udzielał siostrze informacji. Powiedziałem, więc to ty zdecydujesz, co zrobiłem. Nie ma tu nic o twojej siostrze. Chodziło o siostrę. A może coś źle odczytuję, sprawdzając. Mam kopię, muszę mieć. Powiedziałem im swoje nazwisko, ale pomyliłem drugie imię. Powiedzieli, że to nie ma znaczenia. Wtedy adwokat mówi, znajdę 2 świadków na to, że chodziłeś po mieście. Nie wychodziłem z domu, byliśmy mocno obombardowani. Nawet nosili mi chleb do domu. Rosja czy kto? Byliśmy ostrzeliwani. Rosja? Tak. Dlaczego tak bardzo kochasz Rosję po tym ostrzale? Nie kocham Rosji, chcę wrócić do domu. Nie obchodzi mnie to, ukraińscy wojskowi stali obok nas i strzelali do nas. Byli tam w 2014 roku, jest tam opuszczona kopalnia. Tak, to prawda. Tam jest ten akapit, przegapiłem go. W kwietniu 2022 roku. Woroszyłow Oleksandr Iwanowicz, działając umyślnie na szkodę suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności Ukrainy, przebywał na terytorium Nowodróżska w obwodzie ługańskim. Współdziałał z Walentyną Grigoriewną Esipową, działając w imieniu rosyjskich sił zbrojnych w mieście Rubiżne. Woroszyłow, komunikując się za pomocą telefonu osobistego z numerem abonenckim, z osobą działającą w imieniu rosyjskich sił zbrojnych w Rubiżne i przy użyciu numeru telefonu. Za pośrednictwem telefonu komórkowego otrzymał ofertę przeprowadzenia działań mających na celu zebranie, w celu przekazania obcemu państwu, oświadczeń na temat sił zbrojnych Ukrainy. Woroszyłow, przebywając na terytorium Nowodróżska, wykonując zlecenie niezidentyfikowanych osób z sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, w okresie od 24 do 25 kwietnia 2022 roku, działając umyślnie na szkodę suwerenności. Z tego samego numeru telefonu, który kończy się 9. I jest jeszcze jeden numer, ale nie, to ten sam numer z 43 na końcu, któremu rzekomo coś zgłosiłeś. Co to za numer telefonu? Тот же номер. 43 в конце. Номер 43 в конце. Которому вы что-то якобы передавали. Что это за номер? Skąd mam wiedzieć? Nie pamiętam po liczbach. 066. Numer siostry. Rozmawiałem z nią jak z krewną. Wszędzie było bombardowanie, nie mieli łączności. Wyczołgiwali się z piwnicy. Jak się masz? Żyjesz? Nic mi nie jest. Tak rozmawialiśmy. Jeden papier podarty, drugi zadrukowany. Tylko tyle i aż tyle. Dokładnie to wyczytałem z twojego oskarżenia. Ale z jakiegoś powodu podpisałeś umowę, prawda? Powiedziano mi, jeśli podpiszę, zostanę wymieniony, a jeśli nie podpiszę, nie będzie wymiany, będę w więzieniu przez 15 lat lub dłużej. Uwierzyłem im, podpisałem, bo bez tego by mnie nie przehandlowali. Musiałem jechać do mamy, więc podpisałem. Uwierzył, podpisał i okazało się, że to wszystko bajka. Mam 53 lata, ale zostałem oszukany jak dziecko. Masz kartotekę kryminalną? Nie. Co robiłeś w swoim życiu? Pracowałem, zajmowałem się domem. Gdzie? Od 22 lat pracuję jako mechanik w oczyszczalni ścieków. Początkowo zostałem zatrudniony do prowadzenia gospodarstwa pomocniczego, hodując świnie. Potem przeniesiono świnie i zostałem monterem. W domu mam krowy, świnie, własną farmę. Masz żonę i dzieci. 5. Już 5? Pobierzemy się po wojnie. Z powodu wojny nie mieliśmy czasu na ślub. Wystarczy już, mam 53 lata. Tak, zgadzam się, tak to wygląda. Na kubek wody. Czy są dzieci? Nie, Królestwo Niebieskie. Były. Oni nie żyją, prawda? Zmarł w dzieciństwie. Rozumiem, to zbyt osobiste. Это личное слишком.
Zaproś następnego, co jeszcze mogę powiedzieć? Nie mam nic do powiedzenia. Widzisz, jak dobrze zostałem oszukany. Powiedziałem im, zastrzelcie mnie natychmiast. Oni powiedzieli, nie, wrócisz do domu za tydzień. W tym właśnie tkwi problem. Nazywam się Woroszyłow Aleksander Iwanowicz. Urodziłem się w 1970 roku 30 września w obwodzie ługańskim, w mieście Nowodróżsk. Taka jest historia. Ja, Woroszyłow Aleksander Iwanowicz, urodzony 30 września 1970 roku, obwód ługański, miasto Nowodróżsk, skazany z artykułu 111, część 2, obecnie przebywam w areszcie śledczym. Jakie są ramy czasowe? W ciągu 8 lat minęły 2. Bardzo zależy mi na wymianie. Apeluję do rosyjskiego rządu o wymianę. Moja chora matka czeka w domu.